Co przyszłoby wam do głowy, jeśli mielibyście wyobrazić sobie Ugandę? Co to za maczuga? To jest potężna pała, nie jest łatwo. Na zdrowie and... Spędziliśmy 4 tygodnie na odkrywaniu różnych odsłon tego kraju. Uganda to miejsce, które współcześnie jest specyficzną mieszanką prostego, sielskiego życia, przeplatanego raczkującą smartfonową rewolucją. Uganda jest tu, gdzie pigmeje Twa 30 lat po wysiedleniu z lasów wciąż próbują zasymilować się do nowego życia. Tu, gdzie spożycie czystego alkoholu przypadające na mieszkańca od lat jest jednym z największych na świecie. A także tu, gdzie żyją jedne z ostatnich dziko występujących gatunków zwierząt, a bujna równikowa natura obrasta rozległe tereny. Jednocześnie polityka ma tu znamienny i bardzo ograniczający wpływ na obywateli i rozwój gospodarczy kraju. Między innymi o tym, choć nie tylko, opowiemy wam w nadchodzącej serii filmów z Ugandy. Zapraszamy na przygodę. Jesteśmy w Entebbe, czyli jesteśmy w Ugandzie. Mieliśmy wam relacjonować już podczas lotniskowych spraw, ale po pierwsze mieliśmy już przypał na lotnisku, a po drugie było tam takie zamieszanie, była specjalna osoba, która się zajmuje turystami i zostaliśmy przeprowadzeni bardzo szybko przez te procesy lotniskowe. I dlatego nie było takiej możliwości, a poza tym też jak zapytałam gdzieś tam pod koniec, czy mogłabym wyciągnąć GoProsa i coś powiedzieć, to no tak zaczęła kręcić nosem ta pani, która nas ogarniała, więc nie chciałam robić kolejnego przypału. A teraz Oskar opowie wam, na czym polegał nasz przypał. Ogólnie w Ugandzie jest zakaz wwożenia dronów na teren Ugandy. No i dzisiaj na kontroli babeczka pytała mnie, czy mamy drona. Ja milczałem, udawałem, że kurde nie słyszę. Ale w końcu kazała otworzyć plecak, wyciągnąłem drona, no i niestety zarekwirowali drona. I będzie do odbioru dopiero przy wylocie. Coś tam mówiła, że niby da się permit ogarnąć w Ministerstwie Bezpieczeństwa, ale jak zapytałem, ile trwa wyrobienie permitu, to babeczka tak pokiwa głową mi, że very long, dlatego chyba odpuszczamy, nie ma czasu na jeżdżenie tam i z powrotem do Kampali i tak dalej, także olewamy temat i nie będzie dronowania. No. Ale nie trafiliśmy do Paki, także jest dobrze. Ogólnie tutaj w Entebbe jest baza wojskowa i trzeba uważać z filmowaniem. Teraz była taka sytuacja, że jechała fura z naprzeciwka, ja akurat sobie coś tam nagrywałem, no i okazało się, że jechał żołnierz. I gość miał pretensje, czemu go nagrywałem, także taka tutaj niemiła sytuacja, ale trzeba uważać i starać się rozpoznawać te fury. Zazwyczaj jakimiś Land Cruiserami tutaj jeżdżą albo Defenderami, także trzeba uważać. No. Tutaj w okolicy jest dość dużo takich, wydawałoby się, bogatych posiadłości. Każda ma taką solidną bramę. Na murze u góry drut kolczasty, także wszyscy się tutaj zabezpieczają jakoś. Są to takie wille, tak jak Patty mówi. Tak. To też jest położona ta dzielnica na takim wzgórzu, więc w sumie tak się utarło, że na wzgórzach z reguły są takie właśnie większe domy lepiej sytuowanych ludzi. I tutaj tak to wygląda. Na przykład u nas w tym Airbnb, w którym my dzisiaj się zatrzymujemy na noc, to przy wejściu jest w ogóle taka kanciapa ochrony i oni tam siedzą do godziny chyba 22. Tutaj w Ugandzie jest często tak, że wyłączają prąd i właśnie wróciliśmy pod chatę i nie ma dalej prądu. Nie wiem, czy dzisiaj się nam uda połączyć z Wi-Fi i coś poogarniać na jutro. Kolejnego dnia rano wyruszyliśmy do Kampali, czyli do stolicy Ugandy. Minibus, którym przemieszczaliśmy się, to Matatu, najpopularniejszy środek komunikacji międzymiastowej w tym kraju. Jak większość afrykańskich stolic, tak i Kampala słynie z gigantycznych korków. Tkwiąc w nich, przynajmniej można popodglądać mieszkańców, którzy tworzą krajobraz miasta. Nieodłącznym elementem stolicy są mikroprzedsiębiorstwa, ciągnące się wzdłuż ulic. Maleńkie sklepiki, warsztaty naprawcze, zakłady rzemieślnicze, targowiska i inne różności. Niestety pomiędzy tym wszystkim są też mniej porywające widoki.
Promenada śmieci przy jednej z dróg na obrzeżach miasta to idealne podsumowanie podejścia Ugandyjczyków do tematu dbania o środowisko. Jeśli mielibyśmy opisać Kampalę jednym słowem, to byłby to chaos, a jego najlepszym odzwierciedleniem jest to, co dzieje się na ulicach. Generalnie zasada jest taka, że trzeba po prostu iść, no. Mieć oczy szeroko otwarte i uważać, ale nie ma tutaj pasów, nie ma miejsc wyznaczonych do przechodzenia. Hello, hello! Hi! No ale to tak jak w sumie w większości takich krajów, nie? To samo jest w Azji i w mega zatłoczonych miastach, nie? Tak. Tutaj pieszy nie istnieje, nie? Istnieje pojazd, także jeśli chcesz przeżyć, no to przebiegaj przez ulicę i rozglądaj się dookoła. Idziemy sobie teraz do naszego nowego hostelu, ponieważ wypatrzyliśmy sobie inny na bookingu i jak przyjechaliśmy do Kampali, no to wzięliśmy Boda Boda pod adres, który był podany zarówno na Maps.me, jak i na Google Maps. Przyjechaliśmy na miejsce i się okazało, że tego hostelu tutaj nie ma. Szukaliśmy go, wypytywaliśmy ludzi, robili tylko wielkie oczy. No i zadzwoniłam w końcu do nich, no i się okazało, że jest 2 km stąd, co by znaczyło, że musimy znowu brać Boda Boda, a już się nam nie chce, więc znaleźliśmy jakiś inny, jest 900 metrów stąd, także ciśniemy z buta. Znaleźliśmy hotelik, 120 szylingów za 2 noce bez śniadanka, także całkiem spoko. To jest jakoś $34 za 2 noce z Wi-Fi, także not bad. W końcu dotarliśmy. Szliśmy tutaj, nie wiem, z pół godziny, ale ostatnie 10 minut to była droga pod taką pioną górkę i widzieliśmy też, jak się motor zsunął, bo nie ogarnął, żeby tam wyjechać. Także niby krótki spacer, ale jednak w tych warunkach tutaj pogodowych jest tak ciepło i wilgotno do tego, to jest hardkorowe. To jest nasz hotel, w którym się zatrzymaliśmy na 3 noce, budżetowy, bardzo spoko warunki, a położony jest nad takim jeziorem. Z dala od centrum Kampali, spokojnie, Tak jest. można chillować. A tam przy brzegu, gdzie są te krzaczory, są takie ogromne ptaki, one mogą mieć nawet 1,5 metra wysokości. Afrykańskie śmieciarki, zjadają wszystko, nawet podobno zdechłe koty i inne zdechłe zwierzęta. Kampalę ustanowiono stolicą Ugandy dopiero w 1962 roku, po odzyskaniu niepodległości Ugandy od Wielkiej Brytanii. Od tamtego czasu rozpoczął się jej powolny rozwój. Dzielnice położone dalej od centrum, jak ta, w której się zatrzymaliśmy, w dalszym ciągu przypominają wiejskie życie. Zwierzęta snują się przy drogach, a ludzie wydają się spokojni. W poszukiwaniu innej Kampali wsiadamy na Boda Boda, czyli coś w rodzaju tutejszej taksówki z tą różnicą, że w formie motoru. Nasza pierwsza przejażdżka na Boda Boda, jak jedziemy we troje. Nasza W trójkącie jedziemy. Ekonomicznie jest ogólnie. Za takie Boda płacimy 8 000 szylingów do centrum, a ostatnio płaciliśmy po 10 koła na głowę, także duża oszczędność, nie? A zmieściliśmy się w sumie z tymi plecakami, więc jest zajebiście. Nawet jest wygodnie. Jest spoko, dopóki też droga jest taka jak tutaj, czyli gładka, ale już pewnie jak dojedziemy na wyboje, no to przy skakaniu się wtedy wszyscy będziemy... Każda boczna uliczka to jest tak naprawdę offroad, nie? I przydałby się jakiś cross albo enduro, żeby wygodnie jechać, ale dałem radę te motorki, no nie jest najgorzej. Dokładnie. Dobra, kończę, bo wcześniej w sumie prawie wpadliśmy pod samochód, także tutaj warto się trzymać. Jedzie pod prąd. A jak? Wjechaliśmy już do ścisłego centrum. Nasz kierowca nawet zatrzymał się na chwilę i założył sobie kask. I generalnie no jest tu grubo na maksa. No, nawet karetki nikt nie puszcza, która jedzie na sygnale, Totalnie. także tutaj się tym nikt nie przejmuje, nie? Że jedzie karetka do kogoś chorego, nie? Albo do wypadku. This is Africa! Yeah! A tak właśnie wygląda Boda Boda, którym jechaliśmy.
Ja w ogóle przyjechałam na ten wyjazd taka nie do końca w pełni sprawna. Mianowicie pod koniec września miałam bardzo poważną kontuzję. Miałam złamaną kość strzałkową, złamanie trójkostkowe, czyli złamanie kostki normalnie i jeszcze bardzo mocne naderwanie więzodrostów. No i moja rekonwalescencja trwała 4 miesiące i tak na styk się zmieściłam, żeby wyrobić się na te nasze przebukowane bilety na teraz. No ale generalnie jak chodzimy po jakichś wertepach czy po takiej szutrowej drodze, to dalej muszę uważać, bo gdzieś tam ta noga mi się tak lubi omsknąć. I jak jechaliśmy dzisiaj na Boda Boda, to też na przykład miałam taką schizkę, że jakbyśmy się przewracali i na lewą stronę, bo właśnie w lewej nodze miałam tą kontuzję, to że będę musiała się podeprzeć, a no nie czuję się na siłach, żeby tą nogą się podpierać. Także no, muszę generalnie uważać na tyle, na ile to jest możliwe, ale też miałam świadomość tego, że to będzie hardkorowy wyjazd. Dziś Kampale zamieszkuje około 1 700 000 osób, a cała stołeczna metropolia liczy prawie 4 miliony mieszkańców. Roczny wzrost populacji tego miasta wynosi 4%, co sprawia, że stolica Ugandy jest jednym z najszybciej rozrastających się miast na świecie. To ośrodek możliwości dla współczesnych Ugandyjczyków, zarówno dla tych, którzy szukają pracy oraz rozwoju, jak i dla tych, którzy chcą założyć własne biznesy. To właśnie tutaj żyje najwięcej aktywnych zawodowo i co za tym idzie niezależnych kobiet. Mówi się, że to miasto, które nigdy nie zasypia, ze względu na bogate życie nocne i nieprzerwany całodobowy ruch na ulicach. Jesteśmy właśnie na Kampala Road, czyli na głównej ulicy w Kampali. Tutaj można załatwić wszystko. Są banki, kantory, te salony operatorów telefonii komórkowych, no i sklepy z różnymi rzeczami. Tak samo z ciuchami, z jakąś elektroniką. Także jak trzeba coś załatwić w Kampali, to zdecydowanie na Kampala Road należy się wybrać. Kampala nie jest łatwym miejscem do nagrywania filmów, ze względu na często zdarzające się kradzieże elektroniki. Szczególnie w ścisłym centrum, ale to jeszcze nie koniec naszych opowieści z tego miasta. W kolejnym odcinku zabieramy Was do jednego z najbiedniejszych slumsów w tym mieście. Weszliśmy do jego społeczności, żeby zobaczyć z bliska, jak żyją najbiedniejsi i z jakimi problemami codzienności muszą się borykać. Dowiecie się także, czym próbują sobie uśmierzyć trud i ból własnego położenia.